Januszowice, serwer, gdzie gracze w realistycznym dniu oraz sezonie zimowym stają na głowie, by przetrwać na świecie wypełnionym potworami oraz różnego rodzaju bossami, które potrafią zabić gracza nawet jednym hitem. Chłód jest na tyle wielki, że życie bez odzienia lub ognia jest niemożliwe. Januszowice to w skrócie serwer kwadratowej masakry z dodatkami. Każdy startuje na spawnie, gdzie musi wyruszyć swoją przygodę wypełnioną wieloma zagrożeniami. Moim planem na rozgrywkę jest zdobycie podstawowych itemów oraz zrobienie ogniska, które zapewni mi ochronę przed zmrozem i przemoczeniem. Spróbuję zebrać materiały i wybudować osady wikingów, ba, może nawet całą wioskę. Jesteście ciekawi, co z tego wyszło? W skrócie mówiąc, udało się. Na samym starcie wraz z moim kompanem postanowiliśmy znaleźć godne miejsce na swoją bazę, co zrobiliśmy niedaleko spawna w świerkowym lesie. Senator w czasie, gdy ja przygotowywałem teren pod budowlę, odkrył, że trzymanie pochodni podnosi ciepło wokół nas, co zabezpiecza nas w większym stopniu przed zamarznięciem. Wiedziałeś, że pochodnia daje ciepło? W trakcie, gdy zapoznawaliśmy się z własnym lasem, napotkaliśmy zombie, które było bossem tego miejsca. Potrafił on strzelać fireballami, a także podpalać, a na dodatek niedaleko pojawił się szkielet z mocą piorunu, gdzie wszyscy gracze postanowili wspólną siłą go pokonać. Po wszystkim oczyściliśmy miejsce z gryfu, jaki pozostał, oraz udaliśmy się do podziemi, by zdobyć większe żelazo i diamenty. Nazbierałem drewna i rozpocząłem budowanie pierwszej budowli wraz z całą okolicą. Gdy ja byłem zajęty twórczością, Senator zajął się eksploracją świata, gdzie napotkał osady i za pomocą jego świeżego odkrycia, czyli Śnieżki, która tak naprawdę była w czymś rodzaju pokebola, złapał ich wszystkich i zaczął rozwój podziemnego handlu. Potem zrobiłem sobie przerwę i wybraliśmy się na wyprawę pokonać bossa. Udało nam się, co sprawiło, że przez większość czasu polowałem wraz z innymi na okazję do zdobycia lepszych i mocniejszych itemów. Zapytacie się, co to za itemy i co dawały. Można było wydropić elytrę, netherite'owe rzeczy i inne itemki, które miały na sobie niestandardowe enchanty, takie jak uderzenie pioruna, strzelanie fireballami, kopanie tuneli, czy chociażby większa ochrona, zadając przeciwnikowi efekt lidera. Wróciłem do budowli i tak skończyłem drugi budynek oraz dwa mniejsze schowki przypominające ziemiankę. Zająłem się także robieniem prowizorycznej ekspiarki ze spawnera, gdzie podmieniłem moba na szkieleta, co dało nam nieskończoność mączki kostnej, strzał oraz enchantowanych łuków, które mogliśmy nakładać na siebie i przerabiać, zyskując coraz lepsze na nich moce. W budowaniu najbardziej przeszkodził mi król zombiaków, który zsyłał na wszystkich w okolicy swoich żołnierzy, którzy potrafili podpalać oraz odrzucać graczy na znaczną odległość przy swoje wybicie. Znaleźliśmy króla zombiaka i zabiliśmy go. Dokonaliśmy także pierwszej transakcji na serwerze, wymieniając wieśniaka do rozwoju za diamentową klatę. Tak zostaliśmy jako pierwsi oskamowani na serwerze, ponieważ mieliśmy dostać diamenty oraz klatę, a w rezultacie dostaliśmy zużyty śmieć, który nie nadawał się do noszenia, bo przy pierwszym uderzeniu zniszczyłby się, nie chroniąc nas. Ty, co to jest za skam? Miały być diamenty, a dostałem jakąś taką zbroję, która wytrzyma tylko jeden hit. Do naszej wioski wikingów dołączył kolejny gracz, Bartex, który postanowił wybudować swój domek przypominający stylem inne. Po zakończeniu budowy domków zająłem się postawieniem muru z pali, na których będzie naostrzony kamień wydobyty z kopalni. Jako że pracę prowadziłem głównie nocą, było to naprawdę trudne do zrobienia, ponieważ moby za każdym razem rzucały lub uszkadzały mnie na tyle poważnie, że musiałem robić przerwy. Na nieszczęście na serwerze jest realistyczny cykl dnia, więc noc skończyłaby się za około 8 godzin, więc postanowiłem poczekać i dokończyć swoją pracę w dzień. Z rana dokończyłem swoją budowlę, tworząc pierwszą i na razie największą wioskę na serwerze.
Zwiedzając podziemia 4 razy nieumyślnie przywołałem Wardena, jednak umiejętnie uniknąłem śmierci, co sprawiło, że mogłem spokojnie eksplorować inne jaskinie. Na samym serwerze budując, eksplorując i próbując zabić bossy, zginąłem 50 razy. Tak, jest to wielka liczba, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że bossy potrafią zabijać na jednego hita, co w połączeniu z zimnym oraz realistycznym cyklem dnia tworzy ten serwer jednym z trudniejszych SMP w Minecraft. Dobra, tam gadam, po prostu nieumiejętnie podchodziłem do bossów i lekceważyłem ich moc. Co jak co, ale z wioski jestem dumny, ponieważ poświęciłem na nią dużo czasu i na pewno dojdzie do niej jeszcze więcej przeróżnych budowli. Inni uczestnicy są na etapie budowy swoich domków, jak i podziemi, próbując przewyższyć każdego swoją pracą. Jeśli miałbym wskazać najbogatszego gracza dotychczas na serwerze, byłby nim Koko, który na stan obecny podczas nagrywania posiada bardzo wydajną ekspiarkę oraz skrzynię pełną staków diamentów, jak i emeraldów. Jest on w stanie jednego dnia nazbierać tylu surowców oraz kamieni szlachetnych, by wykupić wszystkie tereny graczy. Na drugim miejscu zaawansowanych uczestników wskazałbym osadę Demo Games oraz Justfagi, którzy tworzą własną wioskę i nie szczędzą czasu na rozwoju innych potrzebnych rzeczy, takich jak ekspiarki czy custom enchanty, które pozwolą im przezwyciężyć każdego gracza. Ja po skończonej pracy postanowiłem zająć się rozwojem swoich rzeczy, jak i wybrałem się na daleką podróż wraz ze swoim koniem, gdzie odkryłem wiele świątyń, jak i wiosek skrywających nie lada sekrety. Kiedy Józef wędrował z Maryją do Betlejem, jeden z aniołów wołał w tajemnicy wszystkie zwierzęta, aby wybrać te, które pomogą świętej rodzinie wstający. Jako pierwszy zgłosił się naturalnie lew. Tylko król jest godny tego, by służyć Panu całego świata, zaryczał. Rozerwę na strzępy każdego, kto zbliży się do dzieciątka. Ja? Okej, okay, Jo. Ktoś chce powiedzieć A, czekaj. mamie, że przestała mi dawać Open. Jo! We Ej, ja got mam it, boys. pokaż wszystkim, pokaż wszystkim. We got it. Monsterek? Monsterek, kurwa. Patrz na to, ja idę budować się. Tak wysadził Alonik! Naprawdę. Alonik! Co dostałeś? Ja pier... No tak. Komputer Zacznijmy od tego. Jeśli chcecie dołączyć do Januszowic, piszcie formularz, który jest w opisie. A ja mogę dodać, że oprócz Januszowic dostają się na jeden z serwerów SMP znanych na polskim YouTubie, więc czekajcie.